Unia nie ma ani jednego żołnierza. Jak mam gwarantować bezpieczeństwo? No, ale jednak powoduje coś takiego, że nas jeszcze nikt nie zaatakował, przynajmniej nie otwarcie. Bo nikt nie miał ochoty. Powiedzmy sobie jasno, jeżeli Polska chce być bezpieczna, powinna ogłosić neutralność w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, bo w tej chwili grozi nam trzecia wojna światowa. Ale Polska nie jest stroną w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Przepraszam więc po co bardzo, ma ogłaszać neutralność? Jak najbardziej ogłasza antyrosyjskie manifesty. Jak najbardziej Polska jest jedynym krajem, który graniczy z Ukrainą, który wpuścił wojska amerykańskie, które tutaj paradują sobie na granicy Ukrainy i w ogóle takie mają wspólne manewry amerykańsko-ukraińskie. Wojska amerykańskie są w bardzo wielu krajach europejskich i mają swoje bazy. Przypominam, że ani Białoruś, ani Słowacja, ani Węgry, ani Rumunia nie wpuściły wojsk amerykańskich. A to są jedyne kraje, które graniczą z Ukrainą poza Polską. Ale Polska jest członkiem NATO. No i co z tego? No i to z tego, że jeżeli chcemy, żeby NATO nas broniło, no to my też musimy No ale być Węgry, Słowacja i Rumunia też są członkiem NATO. No i co sądzi pan, że ostatnio przez Słowację i przez Węgry też przejeżdżały amerykańskie oddziały, ponieważ są członkami NATO. Gdyby ktoś ich zaatakował, to czekaliby na pomoc wojsk innych krajów. Gdyby ktoś zaatakował zgodnie z paktem NATO, gdyby ktoś zaatakował jedno z państw NATO na obszarze Atlantyku Północnego, prawie dalej, to wtedy pozostałe państwa powinny przyjść mu z pomocą stosowymi środkami. Nawiasem nie muszą wcale używać tutaj sił zbrojnych, także nie możemy czuć się absolutnie bezpieczni będąc w NATO, bo w razie czego mogą ogłosić stosowne oświadczenie, protest stanowczy, prawda, takie rzeczy. Onym należy się oczywiście azyl, ale w pierwszym kraju, do którego przybędą. Tam już ich życie, przepraszam bardzo, tam już ich życie nie jest zagrożone. I dlaczego oni jadą dalej? Bo pewna blondynka z Berlina obiecała im wysokie zasiłki. Czy zrobiła to z głupoty? Trudno powiedzieć, ale obawiam się, że pan Brunon Gollnisch może mieć rację, że komuś zależy na tym, żeby pozbyć się z Europy Europejczyków, a na ich miejsce sprowadzić bardziej potulnych niewolników z innych kontynentów. Ja nie jestem demokratą, demokracji nienawidzę, demokracją pogardzam, ale wy jesteście demokratami. W takim razie przyjmijcie do wiadomości, że lud polski legalnie i demokratycznie wybrał PiS. Chcieliście demokracji? No to ją macie. Demokracja to tyrania większości, więc PiS, mając za sobą większość, będzie robiło co chce. Jeśli uważacie państwo, że PiS to jest bardzo zła partia, ja się z tym zgadzam, to pomyślcie, jak złe musiały być poprzednie rządy. Jaka ogromna korupcja, złodziejstwo, pogarda dla człowieka, tłumienie wolności słowa, czego osobiście doświadczam, że udręczony lud polski wybrał PiS jako jedyną partię dającą nadzieję, że poprzednich władców uda się powstać do więzień, bo tam jest ich miejsce. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Ja mogę powiedzieć, co by się działo, gdyby Polska była krajem kapitalistycznym. Ten biedny człowiek, tak jak to czytałem z książki Eckersley'a, gdzie uczyłem angielskiego, kupował sobie rynienkę, brał z domu rynienkę, wkładał drugą rynienkę, wkładał 4 takie świeczki, zapalał. Ciocia robiła paróweczki, on szedł i sprzedawał te paróweczki. Jeżeli ciocia robiła dobre paróweczki, to on zamiast 8 paróweczek sprzedał 16, potem 30, potem zatrudniał 4 bezrobotnych, którzy za niego biegali, prawda? On już tylko te paróweczki przygotował. I za miesiąc miał już firmę, która zatrudniała 100 ludzi, sprzedawała paróweczki na ulicy. Dzisiaj to jest niemożliwe. Mamy sukinsynów w Warszawie. Mamy korporacje, które zamiast parówek sprzedają truciznę, ale nie ma i które nie wpuszczą nikogo z paróweczkami nawet w pobliże supermarketu czy jakiegokolwiek. A rady miejskie, babcie, która sprzedaje sosnę... Skończycie nie. Dobrze. Przepraszam bardzo, dosyć tego. Otóż dzisiaj to jest niemożliwe nie z powodu żadnej korporacji, tylko dlatego, że istnieje Państwowa Inspekcja Pracy, którą pan Ikonowicz chce, żeby działała i broniła interesów ludzi pracy. Istnieje sanepid, który dba o interesy ludzi pracy. Istnieje urząd, który pan Ikonowicz chce, żeby rejestrował te wszystkie firmy. Trzeba tam wypełnić tysiące formularzy, żeby się zarejestrować, REGON, PIP i tak dalej. Ten człowiek może być śmieszny w ogóle, a on to musi wszystko robić. To jest niemożliwe. Dzisiejszy ustrój uniemożliwia biednym, zwykłym ludziom założenie sobie własnego stanowiska pracy. Polska nie ma problemu z imigrantami. Polska ma problem z imigrantami, którzy w realizacji absurdalnej doktryny dublińskiej trzyma się w obozach koncentracyjnych i oni z nich chcą uciec z Polski do Niemiec, do Austrii i innych krajów. Dlaczego? Dlatego, bo w Polsce są znacznie niższe zasiłki socjalne. Jeżeli byśmy zlikwidowali zasiłki socjalne,
to wtedy by nie przyjeżdżali do Polski ludzie i do całej Europy ludzie, którzy chcą żyć z zasiłków. Ludzie, którzy chcą pracować, są cenni. Natomiast tych się odsyła do kraju, a do nas się bierze ludzi, którzy nie chcą pracować. Jest to absurdalna polityka, bo to jest zalew Europy śmieciem ludzkim. Powiedzmy jasno, śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. I Ameryka zbudowała potęgę, bo przyjmowała imigrantów chcących pracować, bo nie dawała im żadnych zasiłków. A my niszczymy Europę. I ta polityka jest przypadkiem upadku Europy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Problem nie polega na tym, że zalewają nas imigranci, tylko to, że niewłaściwi imigranci. Oni wcale nie chcą pracować w Bayerische Motorwerke ani w Aldi. Obiecano im duże zasiłki, oni chcą duże zasiłki. I ja już kiedyś określiłem ich, co mnie kosztowało 3000 euro, ale dyplomata kongijski powiedział, że Europę zalewa afrykańskie szambo. Otóż możemy być dumni, że uwolniliśmy część Afryki od tego szambo, ale naszym obowiązkiem jest nauczenie tych ludzi rozumu. Otóż nic nie uczy tak rozumu jak głód. Trzeba przestać płacić im zasiłki i zmusić ich po prostu do pracy. A ponieważ najlepszym nauczycielem jest przykład, musimy dać przykład i przestać płacić zasiłki również sobie, bo własnych ludzi też demoralizujemy. Jak wiadomo, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju i właśnie słyszę, że cały czas na tej sali wszyscy usiłują to zrobić. Dziękuję za uwagę. Podatek dochodowy trzeba zlikwidować oczywiście. Przecież jak można karać człowieka za pracę? Im człowiek wydajniej pracuje, im więcej pracuje, tym większą grzywnę płaci państwo. Tak, i jak ja to jest już panu możliwe? odpowiadam na to. Odpowiadam panu w bardzo prosty sposób. Więksi, bogatsi muszą ponosić większą odpowiedzialność. Muszą płacić więcej. Ależ jest to nieprawda. Jeżeli będę miał 2 tony złota w piwnicy, ja od tego ani grosza nie zapłacę. Nie bogaty płaci, tylko ten, kto chce stać się bogatym, ten płaci podatek dochodowy. Ten, kto efektywnie dogania bogatych, ten płaci podatek dochodowy wysoki. W tej chwili całe grupy terrorystów na świecie rywalizują o to, kto pierwszy doprowadzi znów do łez panią Federikę Mogherini. Bo nic tak nie zachęca do agresji, jak okazywana słabość, jak pokazane łzy. I to pani Mogherini jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej, okazując słabość. A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna być zniszczona. Na 16 wyborów, w których pan startował, 15 pan przegrał. Przegrał pan także dlatego, że przede wszystkim dlatego, że obraża pan ludzi. Obraża pan kobiety, obraża pan ludzi starszych, obraża pan... co się pan głupie starszych? Jesteśmy jedyną partią, która domaga się, żeby przywrócić emerytom zabrane przez nas emerytury. Zabrano tym ludziom, okradziono z ich pieniędzy. I ja obrażam ludzi starszych? Nie, pan naprawdę nie był taki głupot. Mamy rozmawiać o sytuacji Unii Europejskiej. Najlepszą ilustracją tej sytuacji jest to, że na tej sali paręnaście minut temu ktoś zaproponował, żeby Unia Europejska pokazała Chińczykom, jak należy się szybko rozwijać, i nikt na tej sali nie dostał ataku śmiechu, słysząc tego typu propozycje. My tu pouczamy Chiny, w szczególności humorystycznie to wyglądało w tym, co mówił pan Schmidt. Otóż ja proponuję, żeby pan Schmidt zobaczył, jak wygląda Paryż 30 lat temu, jak wygląda teraz, i porównał Szanghaj 30 lat temu i zobaczył, jak Szanghaj wygląda teraz. To my powinniśmy się uczyć od Chin, a nie Chińczycy od nas. To my powinniśmy przyjmować ich rozwiązania. Ja podam przykład drastyczny. Tu czytam w sprawozdaniu punkt H. Chińska polityka planowania rodziny doprowadziła do gwałtownego postarzenia społeczeństwa chińskiego i ponad 200 milionów Chińczyków ma ponad 60 lat. Otóż, panie Schmidt, Chinka ma średnio 1,5 dziecka, a Europejka 1,2. Unia Europejska jest znacznie lepsza w niszczeniu swojego społeczeństwa niż Mao Tse-tung. I dlatego sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Dziękuję za uwagę. Jak można żyć normalnie, kiedy państwo próbuje nam zabrać 83% z tego, co my zarabiamy? Potem 83% państwo nam musi... Oczywiście płacimy z tego około 50 paru, bo oszukujemy, tam są ulgi jakieś tam, się kombinuje na różne sposoby, ale to jest nie do przyjęcia. Państwo może zabierać 3% naszych pieniędzy, może 5%, ale nie więcej. To jest absurdalne państwo. Problem polega na tym, że jeżeli nałożymy podatki na piekarza, to on natychmiast podniesie ceny chleba i w tym momencie ten podatek zapłaca zjadacz chleba, a nie piekarz. To jest oczywiste.